Dzień dobry w kolejnym odcinku. Miałem Wam pokazać, jaką furkę sobie wypożyczyłem. No to bardzo proszę, od razu lecimy z konkretami. Fajna, nie? Taki kolor green przechodzący w grey. Zapraszam do oglądania. Jestem na nowej miejscówce i jestem pod prysznicem. Biorę prysznic, odkręcam wodę. I niby coś leci. Ale tu halo? Halo, woda nie leci. Halo, proszę Państwa. Halo? To chyba do tego służy, no bo przecież nie do prysznica. No mam nadzieję, że to jest chwilowa awaria. Bo jak nie, to ten dzień jest po prostu trudny, rzekłbym. Nie okąpać się? No nie. Nie da rady, nie w tym upadku. Robimy wjazd na chatę. Łazienka. Czemu butelka tutaj? Ponieważ woda do picia jest niezdatna, więc do mycia zębów też niekoniecznie. Oczywiście przy wyjeździe, jak zwykle Wam obrywam, przy wyjeździe mała kuchenka, przecież tu nic nie widać. Mała kuchenka, ale dobrze wyposażona. Jeszcze takie linoleum. No i widok, popatrzcie, jaki piękny na ogród. Jestem przed wyjazdem, więc dzisiaj dużo zaplanowane do zwiedzania, więc już nie otwieram balkonu, tarasu. Jedziemy na kolejne atrakcje. A, wróć! Koszt tego lokum to 60 euro. I cisza, spokój, ogród. To, że to jest stare jakieś te wszystkie, naprawdę mi to nie przeszkadza. Dla mnie liczą się właśnie takie elementy jak cisza, spokój, czysto, no i fajny widok z tarasu. Zazwyczaj do plaży dojedziecie samochodem na parking lub też autobusem. Normalna akcja. Ale są też plaże takie, do których trzeba dojść. I ja właśnie na taką plażę się udaję. Przejście trwa około 20 minut. W jakim terenie? Górzystym. W klapeczkach odradzam, bo tutaj można sobie ziaziu zrobić i trzeba ostrożnie po tych kamieniach, bo są śliskie. Ja w moich sandałkach, no przynajmniej mi na nodze się to trzyma. A zaraz Wam coś pokażę, żebyście nie pomyśleli, że jestem na przykład w naszych Tatrach. To ze szlaku można zerknąć
na taki krajobraz. Warto przemierzać właśnie takie szlaki turystyczne, by dotrzeć do takiej plaży. Jeszcze tam nie dotarłem, ale już wkrótce zobaczycie widoczek z dołu, a może nawet uda nam się polatać dronem. Skoro tak idę po tym szlaku, to trochę wam poopowiadam, jak tutaj przyjechałem, co i jak. No więc dojechałem tutaj samochodem. Za parking tutaj trzeba zapłacić 8 euro. Ważne, by sobie zabrać tutaj na plażę jakieś picie, ponieważ już na samym parkingu pan uprzedzał, że tutaj nie ma żadnego baru ani jakiegoś punktu, w którym możecie coś do picia kupić. No i oczywiście do jedzenia, jeżeli się tutaj wybieracie na dłużej, na takie poplażowanie. Na plaży jestem i jest taka kapliczka. Dajcie mi znać, o co chodzi. Czy to jest kwestia wyznania grekokatolickiego? To bo jakby buddyzm chyba niekoniecznie tutaj. Napiszcie mi w komentarzach, jeżeli coś wiecie na ten temat. Dotarłem na plażę Timoni. Na ten moment jest w zasadzie pusta, nieliczni turyści, ale fakt jest przed 9. No więc pewnie z powrotem, jak pójdziemy, to będą tłumy tutaj przychodzić właśnie na fotki. No to co? Ja odpalam drona i Marek, zobaczysz ujęcia z drona. Pół godziny później i co się tu dzieje? Tłumy zaczynają być na plaży, motorówki. Więc jaka moja rada? Bądźcie na parkingu o 8:30. Tak by tutaj sobie lajtowo dojść na tę plażę przed 9. I wtedy, jak mogliście już widzieć, jest w miarę luz. Żeby się nie wspinać po tych kamieniach, można sobie wziąć taxi boat czy boat taxi i was tu dostarczą na tę plażę. Nie znam kosztu, ponieważ trochę zmęczyć się jest nawet przyjemnie. Jeśli macie jakieś problemy zdrowotne, coś tam z nogami, że nie możecie tak trochę bardziej ekstremalnie pójść, to odradzam tę plażę. Zdyszałem się. Zobaczcie. Trochę
się świecę pewnie na nosie też. Trzeba przepuścić dziewczynę. Hello. I odradzam te plaże, ponieważ to nie jest spacerek po asfalcie, na przykład na Morskie Oko. Nie. To już jest taki szlak górski. Owszem, on nie jest długi, ale różnica poziomów jest dosyć duża. No i trzeba ostro, czy w górę, czy w dół popylać. Bezdrożami, czy w zasadzie takimi drogami dotarłem do przylądku Drastis. Motorówką można bryknąć na przylądku Drastis za jedyne 20 euro od osoby. I znowu pod górę. I znowu pod górę trzeba iść. Ale warto właśnie takie challenge sobie robić. Po co zjeżdżać autem? A przecież można się przejść 300 metrów. Uliczki są tak wąskie, że trudno się nawet wyminąć. Trzeba szukać jakiejś zatoczki, czegoś. No jeżeli dwóch kierowców gdzieś nie w odpowiednim momencie nie wychwyci takiej zatoczki, no to już robi się korek i robią się problemy. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście ze mną na tym kanale. Ja udaję się powoli do kolejnej miejscowości. Z tego miejsca żegnam się z Wami w tym odcinku i zapraszam na kolejny. Do miłego, trzymajcie się, cześć! You can swim in shallow waters, but it's gonna get you nowhere. And I'm way too good to waste my time on boys like you. Can you speak without a filter?